W świecie zdominowanym przez SUV-y i crossovery nadal są marki, które nie zapomniały, jak się robi klasyczne samochody kombi. I to ładne kombi. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte Mercedes C-Klasse. Hände hoch! Hände hoch! Wygląda na to, że tego typu bryła, a przede wszystkim nowa C-klasa budzi w Was mnóstwo emocji, bo kiedy poprosiliśmy Was o zadawanie pytań na jej temat na Instagramie u mnie, to tych pytań padło, uwaga, 350. A co najlepsze, zdecydowana większość z nich brzmiała tak. Jak spasowanie wnętrza? Czy skrzypi? Czy trzeszczy jak poprzednik? Czy środek skrzypi jak kości 80-latka? Czy wydaje podobne ogłosy co poprzednie C przy ruszaniu plastikami? Sprawdź jakość wykonania, czy jest taki dramat jak w A-klasie. Wnętrze skrzypi jak w A-klasie? Czy kokpit skrzypi jak stara szafa? No, wydaje mi się, że ktoś tutaj ma poważny problem z jakością. No dobra, więc zaczniemy wyjątkowo w takim razie od wnętrza. Gdyż jak sobie tak wsiadacie, to jest zupełnie inaczej niż w poprzedniej C-klasie. To nie skrzypi i nie lata, tylko ten ekran naprawdę trzyma się porządnie. To wszystko tutaj zrobiono z bardzo przyjemnej skórki. Ładne przeszycia. To jest mięciutkie. Na drzwiach. Tu macie mięciutko, to jest mięciutkie, bardzo ładne przeszycie. Tu dopiero zaczyna się jakiś tam plastik. Wszystko to, jak patrzycie, sprawia wrażenie jakości premium. Patrzycie i mówicie, wow, bardziej jak S-klasa niż jak klasa C. Ale potem zaczynacie stukać. I dźwięki, jakie to wszystko z siebie wydaje, nie są już zadowalające. Zobaczcie, jak to się rusza. Zobaczcie podsufitka. Cały ten panel tutaj się po prostu, zobaczcie, jak rusza. No więc to jest trochę tak jak z, nie wiem, z podrabianym garniturem Bossa. Na pierwszy rzut oka nie jesteście w stanie poznać, czy to jest oryginał, czy podróbka, bo wszystko wygląda luksusowo. Ale jak zaczynacie tam dotykać tych szwów, tych guzików, to się okazuje, że jeden odpada, drugi się pruje i nie wszystko jest tak, jak być powinno, a po pierwszym praniu wszystko się porozciąga. No dobra, ale nie uprzedzajmy się tak od razu na samym początku, tylko zacznijmy od nowa, ponieważ przeczytacie w materiałach Mercedesa, że to jest całkowicie nowa klasa C. Ale nie do końca tak jest, ponieważ platforma, na której ją zbudowano, jest rozwinięciem platformy z poprzedniej C-klasy. Nazywa się MRA2 zamiast MRA, chyba. Zaraz sprawdzę. Tak, nazywa się MRA2. Wydłużono rozstaw osi o 2,5 cm. Całe nadwozie o 5 cm. Samochód od poprzednika jest szerszy o 13 mm i o 3 mm niższy. I naprawdę sylwetkę ma przepiękną. Jest to jedno z ładniejszych kombi. Jest subtelne, zobaczcie, jak ono jest niskie, bo ma tylko 1,44 m czy tam 43 cm, więc wygląda bardzo fajnie, szczególnie z przodu. Tu mamy akurat pakiet AMG, który kosztuje dodatkowo 24-25 tysięcy złotych, ale ta grill jest idealnej wielkości. Ma takie fajne gwiazdeczki Mercedesa, które dodatkowo podpowiadają, czym jedziecie, gdybyście zapomnieli. Tutaj mamy światła Digital Light. One w pakiecie kosztują 15 tysięcy złotych, ale są rewelacyjne. Czyli mają te wszystkie megapiksele, które w przyszłości będzie można z nich wyświetlać czarno-biały obraz na przykład na ścianie budynku i mieć takie kino samochodowe. W nocy działają genialnie. Często prosicie nas, żebyśmy pokazywali samochody nocą, jakie mają oświetlenie albo jak wygląda oświetlenie ich wnętrza. Nie jesteśmy w stanie tego robić, bo odcinek musiałby trwać ze 40 minut i musielibyśmy go kręcić chyba 24 godziny, a po zmroku silny lubi sobie wypić, w związku z czym już w ogóle byłoby to niemożliwe. Natomiast działają genialnie, potrafią rozpoznać pieszego, który idzie sobie bokiem i go doświetlić. Co ciekawe, jak jesteście tak po zmroku i na przykład latarnie miasta działają, to wydaje Wam się, że te reflektory są kiepskie, ale jak zapada całkowita ciemność, są po prostu genialne do tego stopnia, że jak manewrujecie i na przykład jedziecie na wstecznym, włączycie kierunkowskaz, to akurat może nie te reflektory, tylko światełka tutaj oświetlają podłoże wzdłuż całego samochodu po bokach. Ale widać? Zobacz, czy tutaj się świeci. O! Widzicie? I tu jest światełko w lusterku, które wtedy się zapala i doświetla całe podłoże. A przy okazji, skoro już tutaj jesteśmy, to Wam pokażę rozwinięcie tak zwanego ambient light, które zastosował tutaj Mercedes w środku. O! I tutaj to się dopiero od Janie Pawla. Cyganeria pełną gębą. Tu możecie mieć
pomarańczowe, tu fioletowe, tutaj białe i wszystko to świeci. Na szczęście oczywiście można to sobie albo całkowicie wygasić i wtedy jest to bardziej subtelne, albo sobie jeszcze zmienić kolor na przykład na jednokolorowy, o, i wtedy robi się bardziej elegancko. A to jeszcze nie koniec światełek, bo jak wyłączycie silnik i wysiądziecie, to żebyście tym bardziej nie zapomnieli, jakim autem jeździcie, to wyświetla się taka gwiazda. No dobra, wszystkie te światełeczka, dłuższe nadwozie, większy rozstaw osi, szerzej, tu wyżej, tam niżej, wszystkie te bajery spowodowały, że nowa C-klasa jest cięższa od poprzedniej aż o 135 kg. Pytanie, czy za tą większą masą i czy za tymi większymi gabarytami idzie też więcej miejsca we wnętrzu. Oj, stój! O, pytaliście o to, czy Urus wskoczyć będzie w stanie do bagażnika na raz. Bez najmniejszego problemu. Czy możemy już wyjść, proszę pana, bo tu są też inne pytania dotyczące bagażnika. Ludzie je zadali, więc chcielibyśmy teraz im pokazać pewne rzeczy. Możemy wyskoczyć? Urusku, chodź, zapraszam. Chodź, wychodź, wyskakuj, mówię. Wychodzisz czy nie? Urus, dobry pies. No więc bagażnik jest co do litra taki jak w poprzedniku, czyli ma 490 tych litrów. Ale jest to prawdopodobnie wymierzone razem, o, tutaj z tą całą powierzchnią. O, i tu jest akumulator. A tam jest chyba ta bateria od Might Hybrid. O, tego mi w V-klasie brakowało, chyba kamizelka. Super. Wykończenie samego bagażnika tutaj bardzo dobre. Po boczkach wszyściutko, mięciutkie, przyjemne. Tutaj są haczyki. To się ładnie zdejmuje, ale niestety nie da się tego umiejscowić, bo tutaj nie ma na to miejsca. O, zobaczcie, poczekajcie. Patrzcie, jak to jest trudno wyjąć. Trzeba to tak, tak, tak. O kurna. Dobra, jest, wyszło. Teraz drugie. A, i tutaj macie siateczkę zabezpieczającą i to jest akurat fajne, bo możecie sobie wtedy po dach przewieźć te bagaże. Natomiast mnie interesuje co innego. Czy to też mogę wyjąć? To też mogę wyjąć. O Jezu, ile tutaj tych gratów. Siedzenia dzielone. 40, 20, 40. Bardzo przydatna rzecz, bo jak wieziecie nartki, to ciach, składacie i sobie przewozicie je w ten sposób. Możecie wtedy dwie osoby jeszcze z tyłu przewieźć. Ciach, ciach. Pytaliście, jak to Mercedes, szczególnie w Czerni, czy nadaje się na karawan. No i powiem Wam, że nadaje się z tego względu, że mam szklany dach, więc od razu mogę niebo obserwować, tam gdzie za chwilę nie pójdę. No więc 490 litrów i po złożeniu tych siedzeń tutaj chłop taki jak ja, czyli prawie 2 metry wzrostu, nawet no tam dotąd mu nogi wystają. Jakie to jest przedziwne mocowanie. Co znaczy literkami do siebie? Kurwa. Kolejne pytanie było, ile damskich walizek wejdzie do bagażnika? Tak, nie wchodzą. Trzeba by to zdemontować, ale po zdemontowaniu, zobaczcie, tej jednej, już tą przesuwamy, jeszcze nie wejdzie, więc znowu muszę to gówno tutaj odpiąć. O Jezu. Dobra, tak wchodzą dwie. Tutaj te nadkola ograniczają, więc wchodzą, ale prawie wchodzą. Tak już nie wejdą. Natomiast jak zdejmiemy to i to wejdą nam w ten sposób 3 obok siebie bez najmniejszego problemu. Tu jeszcze zostanie trochę miejsca. Pokazać mam to? O Jezu. Ała. Wy naprawdę docencie to poświęcenie. Subskrybujcie kanał Karoseria i dzwoneczek naciśnijcie. Amen! A jak Wam będzie mało miejsca i chcielibyście jeszcze, nie wiem, przewieźć rowery albo przyczepkę, to pyk! I wyskakuje hak taki półelektryczny, bo potem trzeba go zablokować, a na koniec schować w ten sposób Urus na Boga. O, skoro tu jesteście, to pytaliście, czy ma dużo atrap i fake wydechów. To w ogóle nie jest wydech. Żeby Wam pokazać, ile tam kija wchodzi, to o, tyle kija wchodzi i tu też niczego nie ma. Tłumik jest tam pod spodem, o, tylko z jednej strony, a tu ma rurę wydechową. Wszystkie te dyfuzory też fejkowe. Tam nie jest płasko, o, widać jak wystaje rura wydechowa. Tu są takie też fejkowe
nie wiadomo co, bo tutaj nigdzie powietrze nie wpada, nie chłodzi. Natomiast tutaj akurat wypada powietrze i to ma zmniejszać przede wszystkim, o tutaj wpada, a tu wypada i to ma przede wszystkim zmniejszać opory powietrza, bo cały samochód ma CX na poziomie 0,27, czyli taki jak poprzednik. Się namęczyłem tym bagażnikiem. Zostaw tą miotłę. To jest urządzenie transportowe teściowej naszej. No dobrze, więc mamy jasność, że bagażnik jest identyczny jak w poprzedniku. W takim razie, skoro mamy więcej samochodu i na długość, i na szerokość, i więcej waży, to może więcej tego miejsca jest w kabinie. I faktycznie, Mercedes w informacji prasowej pisze, że z tyłu jest o 15 mm więcej na łokcie, o 35 mm więcej miejsca na nogi i 11 mm więcej miejsca nad głową. I zobaczmy w takim razie, jak to się przedstawia w praktyce. Na razie spróbuję usiąść za sobą. Nie będzie mi tu wygodnie. Przesiądę się na miejsce za pasażerem. No. Ten fotel jest maksymalnie opuszczony do dołu, natomiast jest lekko względem tego przesunięty do przodu, tak żeby tutaj wygodnie mogła usiąść osoba 1,80 m, 1,90 m. Ważna rzecz, mam miejsce na stopy, mimo elektryki i mogę je włożyć pod ten fotel. Na kolana mieszczą mi się, to jest istotne. Fotel jest tak wyprofilowany tutaj, że faktycznie nie walę tutaj w jego oparcie. Nad głową, w segmencie D, bo do tego należy ten samochód, nie jest to oczywiste, szczególnie tym premium. Gdyby nie szklany dach, to miałbym tę podsufitkę jeszcze wyżej i nie uderzałbym tutaj głową. Więc tego miejsca tu jest naprawdę sporo. Jestem tym zaskoczony. I to całkiem miło. Jak sobie jeszcze tak, o, zapnę pas i się generalnie rozgoszczę, rozłożę sobie podłokietniczek, który ma bardzo ładnie tutaj, zobaczcie, jakie fajne miejsce na telefon. Jak chcecie sobie jechać i na przykład oglądać, to jest rewelacyjny patent. No, może nie wejdzie w tym moim kondomiku, ale bez tego kondomika, to proszę bardzo. O, wyjmuję i ciach. I tu ma taką gumową blokadę. I można sobie oglądać. Dziwne jest to, że nie widzę tutaj żadnego gniazda USB do ładowania sobie właśnie takiej komórki, więc albo je gdzieś ukryto, albo można mieć je za dopłatą. Jest natomiast nawyw klimatyzacji. To sugeruje, że możecie mieć trzecią strefę i tutaj wtedy jest panel do sterowania klimatyzacją, a także podgrzewania na przykład tylnych foteli. Bardzo ładnie, mimo że jakość tego, no to jeszcze jest jakościowo dobrze zrobione. To jest miękkie, więc tutaj z tyłu rzeczywiście ten premium czuć. Burmesterek bardzo ładny, dodatkowo tutaj jeszcze też jest mały głośniczek Burmestera. Sprzęt Burmestera, dopłata 5000 zł, więc całkiem znośna, a gra naprawdę bardzo zacnie. Nawet już tutaj te lampeczki w drzwiach, zobaczcie, są takie klikowo-dotykowe. Pytaliście, jak będzie z montażem fotelików na tylnej kanapie. Widoczne świetnie ISOFIXy. To nie jest zaślepka, która tak jak w Audi na przykład się wyjmuje, potem się gdzieś poniewiera, łatwo to zgubić albo brzęczy w kieszeni bocznych drzwi. Tylko o, jest to na gumce, pięknie widać, a jak je złożycie foteliki, to o, zasłaniacie. Nie pije to w dupkę, w ogóle tego nie czuć. Sam fotel też jest ta kanapa, zobaczcie jak ma wysokie oparcie, jest mi tu wygodnie nawet na barki. Podkreślam to wszystko, bo tutaj naprawdę w stosunku na przykład do A4 kombi albo do BMW 3 w kombiaku, jest tutaj więcej miejsca. Silny może to potwierdzić jako właściciel trójki w kombi. Prawda, Silny? No ja pierdzielę. O, Roż, co zrobiłeś z moją kamizelką do Mercedesa? No dobra, to jeszcze szybki montaż fotelika na ISOFIXie. Otwór drzwiowy jest zaskakująco szeroki, więc zobaczcie. Wchodzi fotelik, w ogóle petarda. I naprawdę montuje się go banalnie. No dobra, to pozostaje nam otworzenie jeszcze jednej części auta. Maski. Bo samochód nosi oznaczenie, choć nie ma go na klapie, bo ktoś z niego zrezygnował, kto go konfigurował, C200. Co oznacza w starej nomenklaturze Mercedesa, że powinniśmy tutaj mieć 2-litrówkę. O, zobaczcie jak fajnie, jaki jest cudowny dostęp tutaj. Prawie pionowo się otwiera, jak w starych, dobrych Mercedesach. Niestety nie ma tutaj silnika takiego jak w starych, dobrych Mercedesach, bo tutaj jest jednostka, uwaga, 1.5 czterocylindrowa. I teraz posłuchajcie tego.
Zarówno Audi w modelu A4, jak i BMW w serii 3 zrozumiały już jakiś czas temu, że downsizing w tego typu samochodach po prostu się nie sprawdza. I obie marki, czyli i BMW i Audi, stosują już silniki dwulitrowe. W jednym przypadku to TSI, w drugim to jest czterocylindrówka 2.0 BMW. A Mercedes nadal uparcie twierdzi, że 1.5 w limuzynie segmentu D, premium, to jest doskonały wybór i ludzie będą chętni za to zapłacić grubo powyżej 200 000 złotych. Na obronę możemy powiedzieć, że z tej jednostki 1.5 wyciągnięto 204 konie mechaniczne, plus ma jeszcze mild hybrid, czyli dodatkowy silnik elektryczny, który generuje 20 koni mechanicznych. Oprócz tego mówi Mercedes, znaczy pisze w swoich materiałach prasowych, że jest tutaj możliwa sytuacja, że mamy overboosta, czyli do 300 Nm z silnika dochodzi nam 200 Nm overboosta, czyli nagle nam się robi 500 Nm. No to tyle, co w standardowej wersji na przykład takiej Supry. Aż mi się w to wszystko wierzyć nie chce, bo niestety nie wyjaśniają, jak to dokładnie działa, przy jakich prędkościach, ale oczywiście sprawdzimy za chwilę przyspieszenie. O, i pytaliście o wycieraczki, czy są takie jak w Mercedesie. Zobaczcie, to jest właśnie to słynne wahadło, przez które powierzchnia zgarniania z przedniej szyby w Mercedesach jest większa niż w innych autach. To teraz zobaczmy, jaka jest kultura pracy tych 4 cylindrów o pojemności 1,5 litra. Szczerze mówiąc, jakichś nadzwyczajnych wibracji nie ma, ale przypomina charakterystyką pracy diesla po rozgrzaniu. Zanim ruszymy, to jeszcze odpowiem na jedno, a w zasadzie 2 z Waszych pytań, czyli o ekran, czy się palcuje. 5 dni używania, dosłownie, może 4. Celowo go nie czyściłem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Każdy paluch. I drugie pytanie to było o piano. To tutaj, bo zobaczcie, to jest hektar piano. I już widać na nim po 7000 drobne rysy, widać paluchy, widać każdy odcisk palca i każdy pyłek. Katastrofa. Będziecie w schowku musieli wozić nie szmateczkę, tylko najlepiej prześcieradło albo ręcznik i co drugi dzień robić tak. O. Chodź tu, tatusiu. O. Na szczęście za jedyne 800 000 złotych ten kawałek tutaj możecie mieć taki, albo drewienko, albo srebrne i lepiej się na to zdecydować, naprawdę. Sam ten ekran ma przekątną 12 cali, jest dokładnie taki jak w S-klasie. Są tutaj też takie funkcje jak w S-klasie, ale oczywiście nie aż tak zaawansowane. No i oczywiście tu mamy zegary, ale one nie są 3D, takie jak w S-klasie, więc przypomina to S-klasę wewnątrz, ale nie jest to S-klasą. Praktycznie zlikwidowano przyciski fizyczne, są tylko tutaj i one są takie półfizyczne, bo jak widzicie to jest jedna połać, natomiast działają naprawdę całkiem fajnie, bo zobaczcie, jak chcemy sobie zwiększyć głośność, może teraz nie, z Apple CarPlayem, jak będziemy chcieli sobie zwiększyć głośność, proszę bardzo, to bo odtwarzanie nieaktywne, to tak zróbmy, John Cicada i proszę. I to działa bardzo fajnie. Można delikatnie, można mocniej. Mamy tutaj, możemy wejść szybko sobie w menu, na przykład tu, gdzie sterujemy ESP oraz funkcjami samochodu. Możemy sobie wejść w główne menu, jak to klikniemy. I muszę przyznać, że o ile pierwszego dnia nie było to dla mnie w ogóle intuicyjne, to 1, 2, 3 dni zabawy i zaczynacie się do tego bardzo przyzwyczajać i szybko znajdujecie funkcje, których potrzebujecie. Na przykład oświetlenie ambiente, żeby nim sobie sterować, co już dzisiaj robiliśmy. Albo automatyczne ustawianie fotela. Też pamiętacie to z S-klasy być może. Ja mam 1,94 m, i teraz chciałbym sobie rozpocząć ustawianie. Nie mogę tego zrobić podczas jazdy, mogę tylko na postoju. Jako że kierownica jest elektryczna, to wtedy również ją dostosowuję, ale jak wiemy z S-klasy, to nie działa. Tu sobie możecie kliknąć i obejrzeć w teście, jak mnie ustawiło chłopa 1,94 m. I Apple CarPlay już mamy całkowicie bezprzewodowy, natomiast skoro już jesteśmy przy tym Apple CarPlayu, to może moglibyście sobie ten telefon umieścić wtedy na ładowarce indukcyjnej. Niestety ona jest beznadziejnie umiejscowiona, ponieważ tam głęboko, teraz tam jest telefon, ja w ogóle go nie widzę. Mało tego, żeby go stamtąd wydostać, to muszę się nakombinować tutaj. Natomiast fajne rozwiązanie jest takie, że możecie sobie to wyjąć i wtedy macie tutaj więcej miejsca na jakieś graty, jeżeli nie wierzycie akurat kubków. Tu jest jedno gniazdo USB, już tylko USB-C. Tutaj są 2 takie gniazda, więc łącznie 3. Z tyłu nie ma i w konfiguratorze, jak sprawdziliśmy, też
Nie ma. Ładnie to jest tutaj zaprojektowane, tu jest panel klimatyzacji, on się wyświetla cały czas, górę zajmuje właśnie albo Apple CarPlay, albo inne funkcje z samego samochodu, łącznie z nawigacją. No dobra, a teraz wróćmy jeszcze na chwilę do tego silnika, ponieważ wiele osób myśli, że to jest jednostka z Renault, ta 1.5, ale nie. Tak naprawdę jest to 3-litrowy, 6-cylindrowy silnik mercedesowski, który Mercedes wykastrował. Początkowo po prostu zrobiono z niego połowę pojemności, czyli 1.5 i zostawiono 3 cylindry. Ale następnie przeprowadzono badania i z badań wyszło, że absolutnie w tej klasie 3 cylindry nie są mile widziane, czego dowiodło już BMW, ponieważ też miało taki silnik 3-cylindrowy w trójce i wycofali go z oferty. Więc co zrobiono? Ano, skrócono średnicę tłoka i zmniejszono jego skok, zastosowano 4 cylindry, pozostawiono 1.5. W związku z czym jest to przekonstruowany silnik 6-cylindrowy, 3-litrowy Mercedesa. I kulturę pracy, taką jak się nim normalnie jedzie, tak jak my teraz, ma, powiedziałbym, bardzo dobrą. Jak te obroty są do 2,5-3 tysięcy, to w ogóle go nie słychać. Nie ma żadnej różnicy wówczas, czy jedziecie jednostką 2-litrową, 4-cylindrową, jak w BMW i Audi, czy właśnie silnikiem 1.5, tak jak w tym wypadku. Natomiast mamy tutaj automat 9-biegowy, no i mamy oczywiście prawidłnie napęd na tylną oś, tak jak w Mercach było zawsze. I pytanie, jakie zadajecie, czy ma wystarczająco dużo mocy, żeby spalić gumę pod kościołem? Halo? No jest to coś na kształt driftowania, ale tej mocy jest tutaj strasznie mało, ale czarne ślady pozostawia. Jakby było ślisko, to powiem Wam, że szedłby bokami. Natomiast to ESP jeszcze gdzieś tam w tle działa. Ciekawe, czy można je bardziej wyłączyć. Nie jest to oczywiście palenie gumy, to jest taka raczej jazda, próba jazdy w poślizgu. Na to... O, kurna, nawet trochę dymu jest. Ale tnie go ESP na końcu. Ło, tu poszedł szeroko. O, jakie ładne BMW. No jakby było ślisko, to byśmy się tu pobawili, no. Z silniczkiem 1.5. Dobra, jedziemy dalej. Przejdziemy sobie w tryb Efficiency i sobie go jeszcze zresetujemy komputer pokładowy od rozruchu. O, i od razu, skoro resetujemy komputer pokładowy, to coś Wam pokazuję. Chcę zresetować od rozruchu i niestety ten panel dotykowy, bo to już jest panel dotykowy, jest taki, że nie zawsze działa. Jest to owszem bajerek, ponieważ jak tak klikacie, to nic nie zrobicie. O. Ale z drugiej strony nie zawsze on chce się przesunąć. Teraz przeskakuje, a teraz nie chce. Teraz przeskoczył. Więc nie do końca każda z tych funkcji działa. Co ciekawe, jak to nacisnę na przykład tu z boku naciskając i klikam, a nic się tutaj nie zmienia. I nie będzie się zmieniało, ponieważ on reaguje, jak dotykacie konkretnego przycisku i dopiero jak klikacie. Natomiast fajne jest to, że zobaczcie, tak sobie głośność możecie zwiększać albo zmniejszać i to tym przyciskiem możecie sterować sobie tym, co jest tu na tym centralnym ekranie i wygląda to też fajnie, proszę bardzo, Więc nie musicie odrywać ręki od kierownicy, tylko sobie sterujecie wszystkim, co tu jest, a tą częścią sterujecie sobie zegarami. I te zegary, oczywiście, jak to w Mercedesie, mają pierdyliard różnych ustawień. Możecie sobie wziąć subtelny, taki przebrzydły sportowy, jak ten. Możecie sobie wziąć klasyczny, a możecie nawet mieć pełną mapę i tylko kilometry na godzinę. Tutaj znak ograniczenia prędkości i jakieś tam inne jeszcze dane. Jeszcze wracając na chwilę do silnika, to tajemnicą jest, czy w ogóle Mercedes zdecyduje się w nowej klasie C zastosować jakikolwiek 6-cylindrowy motor. I byłby to pierwszy Mercedes w tym segmencie od czasów 190, który nie miałby 6-cylindrówki. Wyobrażacie sobie? Tylko w 190 nie było 6 cylindrów, potem w każdym Mercedesie C było. Na ten moment możecie wybierać wyłącznie spośród motorów z 4 garami, czyli ten 1.5, który mamy tutaj, jest o oznaczeniu 180 albo C200. Mamy też 4-cylindrówki o pojemności 2 litrów i to jest C300 albo C300E w wersji plug-in. No i są też 2-litrowe diesle. I to wszystko. I nie wiadomo, czy C63 AMG nie będzie miało też 4 cylindrów, tylko mocy podniesionej silnikiem elektrycznym. Sam układ kierowniczy i samo zawieszenie w tym samochodzie bardzo, ale to naprawdę bardzo mi odpowiadają.
ponieważ może mieć progresywny układ kierowniczy, bardzo przyjemnie odpowiadam na pytanie, tak, responsywnie reaguje na każdy skręt, jest zupełnie inaczej niż w dotychczasowych Mercedesach, gdzie one prowadziły się jak pontony, to koło było połączone z tymi kołami za pomocą gumy do majtek i to wszystko było takie ślamazarne i się bujało. Nie, tutaj to wszystko jest takie bardzo zwarte, bardzo zbite i czujecie, że jedziecie samochodem, w którym jak wjedziecie w zakręt za dużą prędkością, to Wam nie zrobi głupoty, tylko pięknie Was z tego zakrętu wyprowadzi. I generalnie jazda w nim, jak sobie tak siedzicie i się tak toczycie, to jest po prostu przyjemna. To jest chyba najlepsze określenie. Jak się jeździ Mercedesem klasy C? Przyjemnie. Jeżeli chodzi o działanie tego Mild Hybrid, no to proszę, jedziemy sobie, zdejmujemy nogę z pedału gazu, cyk, wyłączył sobie silnik, tu widać, nadal wspomaganie działa, wszystkie systemy pokładowe też. Kładziemy nogę na gazie i owszem, no jest lag. Jest taki sam jak w innych tego typu samochodach. No bo wiadomo, najpierw silnik musi się włączyć, musi się zapiąć bieg, dopiero następuje przełożenie tej mocy i momentu na koła i dopiero wtedy samochód zaczyna jechać. Ale nie jest to specjalnie uciążliwe. Istotniejsze dla mnie jest to, że jak na przykład zatrzymam się na pasach, o proszę bardzo, wyłączył mi się silnik, chcę jechać, teraz mam autoholda włączonego, kładę nogę na pedale gazu i nawet, słuchajcie, nie słyszę, jak ten silnik się włącza. Naprawdę, ani nie czuję. Więc pod względem takiej kultury pracy i działania tego systemu start i stop z tym Mild Hybrid, to szczerze, to w żadnym aucie nie spotkałem się z taką płynnością działania tego układu. I w zasadzie niezauważalnością, bo zaraz Wam pokażę to jeszcze raz, dojedziemy tylko do pasów, że płynność działania w ogóle nie słyszycie nawet kiedy załącza się silnik. Ta elektryka, te 20 koni już dają newtonometry. Zobaczcie, zatrzymuję się przed pasami, przepuszczam niewidzialnego kolegę. Uwaga, 3, 2, 1, start. Nie słychać było, jak włączył się silnik. Dopiero potem, jak on ma 2,5-3 tysiące obrotów, to słychać, że tam jest. Natomiast nie mam uwag do jego pracy w tym dolnym zakresie obrotów, czyli 2,5-3 tysiące. No dobra, to teraz będzie sprawdzian. Przyspieszenia według danych producenta, znaczy nie naszego producenta, tylko producenta Mercedesa, setkę powinien C200 z tym silniczkiem 1.5 robić w 7,5 sekundy, co jest bardzo dobrym rezultatem. Oj, wyższe obroty już powodują, że... Ale zobaczcie, 7,9 sekundy. Biorąc pod uwagę, że mamy dopasioną wersję, nie tylko silnym, ale szklanym dachem i paroma innymi bajerami, to poniżej 8 sekund to jest naprawdę niezły wynik. Natomiast w tych wyższych partiach obrotów słychać, że on po prostu drze japę. I to drze tę japę bardzo. I bardzo brzydko zmienia biegi w trybie Sport Plus, bo z dużym opóźnieniem. O ile jak się jedzie łagodnie i swobodnie, to ta skrzynia ładnie zmienia płynnie i jak samitnie te biegi i w ogóle nie czuć jak zmienia, to przy Sport Plus nie są to takie uderzenia jak w Porsche, że takie sportowe i czujecie, że to szybko robi, tylko jest tam opóźnienie i robi to po prostu nieładnie. A, teraz mieliśmy w trybie Eco spróbować, tak? Hej Mercedes! Słucham. Włącz tryb Eco. Przykro mi, ale funkcja jest niedostępna w tym samochodzie. O, teraz jest. Eco. Zobaczymy jak w Eco. Stoicie na skrzyżowaniu, silnik jest wyłączony w tym momencie. Macie hold, czyli przytrzymuję go sobie sam na hamulcu. I zaraz zobaczymy, jak położymy nogę na pedale gazu. Bardzo ładnie się odepchnął i zobaczcie, i teraz już płynnie zmienia te biegi skrzynia. Dużo ładniej. Ale wynik jest o 1 sekundą gorszy. 8,9. Teraz jest trochę bardziej ślizgo i ciekawe na przykład jak zachowa się tutaj pomimo tylnego napędu. Fajnie jest wyważony też. Zobaczcie, jadę tutaj to rondo, gdzie już popadało. Troszkę czuję podsterowność rzeczywiście przez to, że jest mokro. Natomiast tym też chwali się Mercedes, że właśnie przez zmianę tej masy całego samochodu, przełożenie trochę więcej do tyłu przez tą baterię chyba do bagażnika, że jest inny rozkład masy i faktycznie w prowadzeniu to czuć. Pytaliście o to, czy prowadzi się tak jak kanapowiec? Nie, nie prowadzi się absolutnie tak jak kanapowiec. Prowadzi się nawet bardziej w stylu BMW niż w stylu Mercedesów.
tych, które znamy z przeszłości. Dobra, z tamtego czasu spalanie, kiedy robiliśmy te przyspieszenia i w ogóle to 11,9 litra. Teraz sobie wejdziemy w tryb Eco, już go mamy. Znowu musimy go zresetować. Zresetowano. Jest, zresetowano. Uwaga, 120. Tempomat na 120. Co ciekawe, musimy uważać, ponieważ nie ma tutaj aktywnego tempomatu, czyli distroniku. On nie zahamuje przed samochodami, które są przede mną, a to z tego względu, że zabrakło półprzewodników. Autentycznie, problemy z półprzewodnikami są takie, że już w tego typu samochodach Mercedes sam rezygnuje, nawet konfigurując auta do parku prasowego, z takich funkcji jak distronik. Genialnie jest wyciszony. To jest prędkość 120 km na godzinę i nie słychać tutaj żadnych hałasów od podwozia, od opon, od silnika, od wydechu. Minimalne hałasy są od powietrza pływającego na dwozie. I z doświadczenia wiem, że tak jest nie tylko przy 120, ale przy wyższych prędkościach, tych bardziej niemieckich nawet, bo oczywiście na niemieckiej autostradzie go sprawdzaliśmy. Z ciekawostek jest to pierwsza C-klasa, w której możecie mieć tylną skrętną oś. Wówczas jak za nią dopłacicie, to te tylne koła skręcają o 2,5 stopnia, w którą stronę to zależy od tego, z jaką prędkością jedziecie. W mieście w stronę przeciwną od przednich kół, ponieważ to ułatwia manewrowanie i Mercedes pisze, że prawie o pół metra skraca się promień zawracania dzięki temu. Natomiast w trasie, jak jedziecie szybciej, czy nawet po torze z tym silnikiem 1.5, to one skręcają w stronę tę samą, co przednie koła i wówczas możecie dzięki temu lepiej pokonać zakręt. No dobra, jedziemy sobie te 120 i jak jedziecie tak naprawdę z taką przyzwoitą prędkością, na tempomacie nie szalejecie, to zobaczcie, silniczek ma 1500-1600 obrotów, spalanie to tylko 6,4 litra, które nam teraz pokazuje. I można tak się toczyć i toczyć i toczyć, niestety niezbyt daleko, bo w standardzie jest 40-litrowy zbiornik paliwa, ale to w wersji C180. Jak dopłacicie i macie C200, to ten zbiornik ma 50 litrów. Nadal nie jest to dużo, ale przy takim spalaniu te 700 km powinniście przejechać. Natomiast jeżeli będziecie dynamicznie nim jeździli, no to spalanie będzie wtedy wynosiło 9-10 litrów. Na autostradzie przy stabilnej prędkości 140-150 na godzinę to będzie jakieś 8-8,5 litra. Ale z doświadczeń moich też wynika, że jak w mieście pojedziecie, będzie zakorkowane, to jesteście w stanie osiągnąć nawet wyniki pomiędzy 12 a 15 litrów. Niemniej spodziewałbym się, że średnia przy normalnej, ekonomicznej, rozsądnej jeździe to będzie jakieś 7,5-8 litrów. No powiedzmy, niech to będzie 8. Jak na 204 konie mechaniczne i auto, które waży SOT ponad 1600 kg, a jak je zapakujecie i bagażami, i pasażerami, to 2 tony. Segment D i 2 tony. No to spalanie jest okej, akceptowalne, tak bym powiedział. Czas poruszyć kwestię cen. I to jest największy problem Mercedesa. Nawet nie ta jakość wykonania. O, tu jest taki punkcik. Słyszycie? Nie dość, że pusto w środku, to jeszcze poskrzypuje tam. Największym problemem jest to, że ten samochód jest cholernie drogi. Ponieważ porównywalne Audi czy BMW i to z silnikiem 2-litrowym, 4-cylindrowym są od podstawowej wersji Mercedesa, czyli 180 tańsze o 30 000 złotych. Ta wersja, czyli C200 z napędem na tył, z automatyczną skrzynią, ale w wersji Golas kosztuje 190 000 złotych. Dołóżcie do tego sobie napęd Formatic, tutaj go nie ma, 11 000 złotych, to już daje Wam 200. Burmester Audio 5 000 złotych. Szklany dach 7500 zł. Skrętna tylna oś 5500 zł. Head-up display, tu akurat go nie mamy, 5200 zł. Drewienka w środku, o te tutaj, to 2000 zł. Jeżeli chcecie mieć naturalną skórę, to kilkanaście tysięcy złotych. Elektryka foteli dodatkowe kilka tysięcy złotych. Elektryczna klapa bagażnika też jest za dopłatą. Więc jeżeli sobie nawet dosyć skromnie wyposażycie taką wersję, żeby ona wyglądała po japońsku, czyli jako tako, to musicie liczyć się z wydatkiem 250 000 złotych. 250 000 za samochód, który ma silnik 1.5 i 4 cylindry. No ich w tym Mercedesie. Tak? Dobrze wszystko powiedziałem? A jeszcze nie wspomniałem o tym pakiecie z tymi przednimi reflektorami Digital, które są takie zarąbiste, ale kosztują 15 500 złotych.
No, a gdybyście chcieli mieć 4-cylindrowy, ale 2-litrowy silniczek w takim Mercedesie, to możecie mieć taką 2-litrówkę, tylko musicie dopłacić, uwaga, 40 000 złotych. Naprawdę, różnica pomiędzy C200 a C300 to jest 40 000 złotych. Czyli startuje od 230 000. Plus pakiet AMG, plus reflektory, plus parę bajerów i 300 000 złotych. Zadaliście takie pytanie również na Insta a propos tego modelu, czy Mercedes jest nijaki. Otóż nie. Ostatnie, co bym o nim powiedział, to to, że jest nijaki, bo naprawdę ta C-klasa jest jakaś. Przede wszystkim znacznie, ale to znacznie lepiej jeździ od poprzedników. Ma świetne zawieszenie, świetny układ kierowniczy. W dodatku, jadąc nią cały czas przyjemnie się czuje. To jest to, co powiedziałem już w trakcie odcinka, że ten samochód po prostu przyjemnie się nim jedzie. Natomiast nie odpowiada i nie akceptuje tego typu rzeczy w samochodach, które kosztują 250 000 czy 300 000 złotych. Są to po prostu poza wszelką wątpliwością i poza wszelką dyskusją rzeczy, które powinny dyskwalifikować to auto z segmentu premium. No to się po prostu nie powinno w tych pieniądzach zdarzać. Absolutnie.